Wiedziałem tylko, że coś bardzo niedobrego dzieje się za naszą wschodnią granicą. Kiedy rano tego dnia przyjechałem do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, przed budynkiem czekała na mnie zdenerwowana asystentka. Do końca życia nie zapomnę jej słów. Słuchaj, przyszedł teleks ze stacji pomiarowej w Mikołajkach. Radioaktywność powietrza jest tam 550 000 razy wyższa niż wczoraj. Nasz parking też jest silnie skażony. O awarii w Czarnobylu pierwszy raz usłyszałem 28 kwietnia 1986 roku późnym popołudniem. W moim gabinecie w Clor słuchałem radia BBC. Właśnie wtedy Anglicy podali informację, że w Czarnobylu nastąpiła poważna awaria w elektrowni atomowej. W tym odcinku zapraszamy Was do roku 1986 i historii, która wciąż, nawet po kilku dekadach, wpływa na masową wyobraźnię. W 2019 roku została przedstawiona w znakomitym serialu w reżyserii Johna Renka, a na bieżąco przypomina nam o niej rosyjska armia, która podczas trwającej na Ukrainie wojny w nieodpowiedzialny sposób atakuje miejsce, w którym się zdarzyła. Czarnobyl. Miasto na terenie Ukrainy, wówczas będącej częścią Związku Radzieckiego, które swoją nazwą, pochodzącą od rosnącej w okolicy leczniczej i magicznej według Słowian rośliny Bylicy Pospolitej, podzieliło się z wybudowaną w pobliżu, około 18 km od miasta, Czarnobylską elektrownią jądrową. Decyzja o wybudowaniu elektrowni została podjęta w 1966 roku, a zanim w 1972 roku na budowę pierwszego bloku wjechały pierwsze maszyny, 4 lutego 1970 roku w pobliżu elektrowni, około 4 km, zostało założone osiedle dla jej pracowników, które z biegiem lat rozbudowywało się i zyskało status miasta – Prypeć. Prypeć powstało jako tak zwane miasto atomowe, Atomgrad. Rodzaj miasta zamkniętego, obsługującego strategiczne dla kraju obiekty, często utajnione i objęte ograniczeniami w przemieszczaniu się czy zamieszkaniu. O tym umieszczonym na odludziu, zamkniętym dla obcych miejscu, świat dowiedział się w wyniku zbiegu wielu mało ciekawych okoliczności, w których, jak to w takich historiach bywa, odnajdziemy mieszankę nagromadzonych w jednym czasie złych decyzji, niekompetencji i zwyczajnych ludzkich błędów, ale dla równowagi także mnóstwo odwagi, poświęcenia i heroizmu tych, którzy te błędy musieli naprawiać. Dzisiejsza opowieść to historia czarnobylskiej elektrowni jądrowej, dobrego miejsca do życia w ZSRR, jakim było obsługujące ją nowoczesne miasto Prypeć, i potężnej katastrofy, która w jednej chwili zmieniła przyszłość tego miejsca, przeraziła świat, a jak mówią niektórzy, dołożyła również swoją cegiełkę do upadku chwiejącego się już wówczas kolosa, jakim był Związek Radziecki. Zapraszamy Was do obejrzenia najnowszego odcinka. Jak zawsze dziękujemy za Wasze wsparcie, za wszystkie komentarze, kciuki do góry i oczywiście subskrypcje. Wasze zaangażowanie i ciekawość świata sprawiły, że jest nas w tym miejscu już ponad 10 000. Bardzo dziękujemy Wam za ten kolejny wspólny sukces i zaczynamy. Elektrownia jądrowa w Czarnobylu powstawała etapami. W planach było uruchomienie docelowo 12 bloków energetycznych na jej terenie, co czyniłoby ją największym tego typu obiektem na świecie. Ostatecznie do czasu katastrofy, w latach 1977-1983, kolejno do eksploatacji zostały oddane 4 reaktory RBMK-1000, z których każdy mógł produkować 1000 MW energii elektrycznej, 3200 MW mocy cieplnej, a razem zapewniały około 10% energii elektrycznej Ukraińskiej Republice Radzieckiej. Czarnobyl, tak jak elektrownie w Leningradzie i Kursku, bazował na lekkowodnych, wrzących reaktorach jądrowych z moderatorem grafitowym nazywanych RBMK,
czyli reaktor kanałowy dużej mocy. RBMK pierwotnie zaprojektowany był w ramach sowieckiego programu budowy reaktorów służących do produkcji plutonu do celów militarnych. Jego prototyp, produkujący energię dla miasta, nazywany AM-1, czyli atom Mirnyj, po polsku pokojowy atom, powstał w 1954 roku w Obińsku, a pierwszy RBMK-1000, opracowany w latach 60. przez zespół profesora Nikołaja Dolleżala, oddano do użytku w 1973 roku w ramach podleningradzkiej elektrowni Sosnowy Bór. Rozwiązania techniczne tego reaktora, z jednej strony dające w każdej chwili możliwość przestawienia go na produkcję plutonu do celów militarnych, z drugiej w normalnych warunkach umożliwiały stosowanie jako paliwa naturalnego uranu bez jego wzbogacania, co czyniło go jednym z najbardziej ekonomicznych bloków jądrowych. Brzmi całkiem przyjemnie, szczególnie dla ucha decydujących notabli, ale jak to często bywało w ZSRR, ekonomia nie szła w parze z odpowiedzialnością i zasadami bezpieczeństwa, a ewentualne zagrożenia często traktowane były najwidoczniej jedynie jako czysto teoretyczne. Co mogą potwierdzać chociażby liczne w czarnobylskiej elektrowni przypadki zatrudniania osób pozbawionych kompetencji czy przymykanie oczu albo wręcz tuszowanie mniejszych lub większych błędów i wypadków. A RBMK przy wszystkich wymienionych zaletach jego rozwiązań technicznych miał również jedną podstawową wadę, która niestety ostatecznie przekroczyła granice teorii i postanowiła przetestować radziecką rzeczywistość. Mianowicie wzrost zamiast spadku reaktywności przy zwiększaniu się ilości pary w rdzeniu reaktora, co automatycznie utrudniało jego sterowanie, a w konsekwencji mogło prowadzić do utraty stabilności i, jak dziś już wiemy, niezbyt ciekawych efektów końcowych. Dziś, myśląc Czarnobyl, oczami wyobraźni widzimy przykryte betonowym sarkofagiem pozostałości elektrowni oraz opuszczoną i z każdym rokiem coraz bardziej pochłanianą przez przyrodę infrastrukturę miasta Prypeć. Jednak w latach 70. i 80. zarówno praca w elektrowni, jak i możliwość zamieszkania w Prypeci dla obywatela radzieckiego były niemal jak trafienie szóstki w totka. Budowane od podstaw miasto towarzyszące elektrowni jądrowej miało zapewnić jak najbardziej wygodne życie jej pracownikom, kadrze inżynierskiej i robotnikom specjalistom w różnych dziedzinach, w założeniu młodym, zdolnym umysłom narodu. Średnia wieku w mieście wynosiła 26 lat, a 1/3 mieszkańców stanowiły dzieci. Dobra infrastruktura, stała praca i darmowe mieszkania. To działało na wyobraźnię. Dlatego miasto szybko się rozrastało, choć z biegiem czasu coraz więcej tych szczęśliwców pracę i mieszkanie dostawało za zasługi bądź po znajomości, a niekoniecznie ze względu na swoje unikalne kompetencje czy zdolności. Miasto zaprojektowano według najlepszych koncepcji rozwijanych wówczas w ZSRR, poniekąd jako miasto pokazowe, wzór dla ówczesnego rozwoju miast, w których ciągle dominowały wielkie, szare i ciasne blokowiska z wąskimi uliczkami. Najlepsi radzieccy architekci, w tym ten mianowany głównym projektantem miasta, czyli Gennadij Iwanowicz Oleszko, wzorcowo realizowali tu stosowaną w późniejszych latach w ZSRR i państwach bloku wschodniego koncepcję tzw. mikrorajonów. Te powtarzalne mikrodzielnice, które były podstawowymi elementami nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej, dzieląc miasto na mniejsze funkcjonalne części, miały w założeniu zapewnić mieszkańcom wygodę oraz jak najlepszy dostęp do podstawowych usług, przy jednoczesnej redukcji kosztów ich budowy. Typowa mikrodzielnica zajmująca obszar od 10 do 60 hektarów składała się z wielopiętrowych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Naturalnymi granicami rozdzielającymi poszczególne mikrorajony były najczęściej główne drogi samochodowe, tereny zielone i przeszkody naturalne.
Ustalone normy regulowały takie kwestie jak wejścia na tereny mikrodzielnic, które miały znajdować się w odległości maksymalnie 300 metrów od siebie, czy dostępność budynków użyteczności publicznej, z wyłączeniem szkół i przedszkoli, gdzie limit ustalono na maksymalnie 500 metrów od jakiegokolwiek budynku mieszkalnego. Podobne rozwiązania do dziś możemy zaobserwować na dużych polskich osiedlach budowanych w tamtych czasach. Typowymi usługami, które miały ułatwiać życie mieszkańców, zgodnie z założeniami były szkoły średnie, przedszkola i żłobki, sklepy spożywcze, usługi osobiste, kawiarnie, kluby, place zabaw, administracja oraz sklepy specjalistyczne. Prypeci, która w planach oprócz zapewnienia komfortu pracownikom strategicznego obiektu, jakim była elektrownia, miała w przyszłości zostać dużym punktem przeładunkowym położonym na kluczowych szlakach transportowych, dopilnowano, by te wszystkie założenia były w pełni zrealizowane. Eksperymentalnie zastosowano także opracowaną przez zespół moskiewskich architektów pod kierownictwem Nikołaja Ostorzenki i zatwierdzoną przez zespół Oleszki zasadę trójkątnej zabudowy, w której luźno rozlokowane w układzie trójkątnym 5-piętrowe bloki przeplatane były wysokimi 10-piętrowymi budynkami z widokiem na otwartą przestrzeń. Taki układ zapewniał komfort mieszkańcom, a wraz z szerokimi i równoległymi ulicami w przyszłości miał wykluczać zakorkowanie miasta. Zadbano również o kwestie kulturalne czy wizualne. W centralnym punkcie miasta powstał duży plac z domem kultury, centrum handlowym, kinem, wygodnym hotelem dla wizytujących gości, urzędami oraz 2 kompleksami sportowymi z m.in. basenem czy boiskami. Oglądając zdjęcia z lat 70. widzimy czyste, przestrzenne miasto z wieloma miejscami do wypoczynku i rekreacji oraz mnóstwo róż, które sadzono wzdłuż ulic czy chodników. Zgodnie z projektem, który oprócz zapewnienia mieszkańcom poczucia przestrzeni miał zadbać o bogatą kolorystykę miasta, fasady budynków ozdobiono dekoracyjną ceramiką i propagandowymi obrazami oraz rozmieszczono wiele kolorowych i podświetlanych paneli i reklam. Na wysokim, zdecydowanie wyższym niż w przeciętnym radzieckim mieście poziomie było także zaopatrzenie w Prypeci. W miejscowym domu handlowym można było dostać m.in. wiele luksusowych towarów, rzadko widywanych nawet w stolicy Republiki Kijowie. Miasto w szybkim tempie rozwijało się i miało wszelkie podstawy, by na lata stać się tętniącym życiem ważnym punktem na mapie Związku Radzieckiego. Wszystko zmieniło się wiosną 1986 roku, kiedy nie pierwszy już raz w ZSRR błędne rozwiązania konstrukcyjne użytkowanej technologii zetknęły się z radziecką nonszalancją oraz płytką wyobraźnią i wybujałym ludzkim ego. Wiedzieliśmy, z pewnością, z arogancką pewnością, że kontrolujemy moc, z którą igramy. Mówił później Serhii Paraszyn, od 1977 roku inżynier w elektrowni. Mogliśmy zmusić siły natury do poddania się naszej woli. Nie było niczego, czego nie moglibyśmy zrobić. To był oczywiście dzień, w którym dowiedzieliśmy się, że się myliliśmy. Radzieccy naukowcy dosyć dobitnie dowiedzieli się o tym w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku. Na tę wiosenną noc załoga reaktora numer 4 w czarnobylskiej elektrowni jądrowej zaplanowała test jednostki mający sprawdzić wprowadzone poprawki w systemie awaryjnego sterowania reaktorem. Reaktor część wytwarzanej energii zużywał na potrzeby własne, w tym zasilanie pomp wody chłodzącej czy systemów kontrolnych. Dotychczasowe testy wykazywały, iż po utracie głównego zasilania elektrycznego i odcięcia dopływu pary do turbin generatorów, te zbyt szybko przestawały obracać się jedynie dzięki sile rozpędu, tym samym niewystarczająco długo zapewniając moc systemom kontrolnym i bezpieczeństwa do czasu włączenia awaryjnych agregatów prądotwórczych. Z testów wychodziło, że aż 45 sekund reaktor mógł być pozbawiony zasilania i tym samym kontroli nad nim.
Procedurę przetestowania wprowadzonych modyfikacji i nowych rozwiązań konstrukcyjnych zaplanowano na dzień 25 kwietnia. Mająca przeprowadzić eksperyment dzienna zmiana przygotowała się, zapoznała z procedurami i zgodnie z planem rozpoczęła obniżanie mocy reaktora. W gotowości był także zespół ekspertów pod kierownictwem Anatolija Diatłowa, głównego specjalisty do spraw reaktorów jądrowych i jednocześnie zastępcy naczelnego inżyniera elektrowni, mający sprawować nadzór nad całą operacją. Tymczasem w wyniku nieprzewidzianych okoliczności i niespodziewanej przerwy w dostawie prądu przez jedną z okolicznych elektrowni, dyspozytorzy z Kijowa nakazali utrzymanie pracy reaktora do wieczora, aby w popołudniowym szczycie zapewnić dostawy elektryczności w regionie. Tym samym po wznowieniu eksperymentu czynności podjęła już kolejna, przygotowana wcześniej do innych zadań, nocna zmiana. A zespół nadzorujący, nieco zirytowany całodziennym oczekiwaniem, był zwyczajnie zmęczony. Sam Anatolij Diatłow był doświadczonym fizykiem jądrowym, jednak w swojej karierze w latach 60. w okresie pracy w stoczni w Komsomolsku przy jądrowych okrętach podwodnych stoczył już jeden nieudany bój z podobną technologią. W wyniku serii błędnych decyzji doprowadził on wówczas do groźnego incydentu, podczas którego przyjął dawkę promieniowania 200 rem. Przeżył, ale to doświadczenie i późniejsza śmierć jego syna na białaczkę odcisnęło na nim piętno, a swoją pracę zaczął traktować jako rywalizację z technologią i próbę okiełznania tej potężnej siły za wszelką cenę. Miał także dosyć obcesowe podejście do podwładnych, od których oczekiwał ślepego posłuszeństwa, nie mając zwyczaju wyjaśniać im swoich decyzji. Teraz, podczas opóźnionego testu w czarnobylskiej elektrowni, głuchy na spostrzeżenia i wątpliwości części personelu, podejmował kolejne błędne decyzje i apodyktycznie wydawał ryzykowne dyspozycje, mając przy tym świadomość, iż operatorem odpowiadającym za obsługę reaktora podczas tej zmiany był młody i niedoświadczony inżynier z nieco ponad 2-miesięcznym stażem. Tej pamiętnej nocy kilka tych złych decyzji i poleceń, w tym m.in. niepotrzebne wyłączenie mechanizmów automatycznego wyłączania, doprowadziło do sytuacji, w której poddany testowej procedurze reaktor bardzo mocno zredukował swoją moc do zaledwie 30 MW, kiedy początkowe założenia mówiły o maksymalnej redukcji w przedziale od 0,7 do 1 GW, mocno się zdestabilizował i rozpoczął własną, z każdą sekundą coraz mniej kontrolowaną przez człowieka, procedurę. Stworzony do wojskowej produkcji plutonu reaktor łatwo się rozszczelniał i przy małej mocy zaczynał być niestabilny. Kolejne ryzykowne decyzje Diatłowa, mające doprowadzić do chwilowego wzrostu zbyt mocno obniżonej mocy reaktora poprzez wysuwanie coraz większej ilości prętów kontrolnych, przy ich specyficznej konstrukcji powodującej dosyć wolne ponowne opuszczanie, w momencie rozpoczynającego się szaleństwa reaktora doprowadziły do jeszcze większej destabilizacji jednostki, a w efekcie utraty kontroli nad zachodzącą reakcją. Zbyt wolno wsuwane i wadliwie skonstruowane pręty kontrolne, zamiast wygaszać reaktor, spowodowały gwałtowny wzrost jego mocy, przegrzanie rdzenia, pęknięcie niektórych prętów paliwowych, a na koniec deformację własnych kolumn i blokadę po zaledwie częściowym wsunięciu. Reaktor się gotował. W kilka sekund jego moc cieplna, dziesięciokrotnie przekraczając swoją normę, osiągnęła 30 gigawatów. A ogromne ilości pary momentalnie powstające z chłodzącej go wody spowodowały gwałtowny wzrost ciśnienia. Kanały paliwowe i rury z wodą nie były w stanie tego wytrzymać. Popękały, a topiące się ultragorące paliwo zaczęło wpadać w objęcia chłodzącej wody. Nastąpił pierwszy potężny wybuch, kompletnie niszczący rdzeń reaktora, który w tym momencie wszedł w kontakt z chłodziwem i rozpoczął ostatni akord tej jądrowej symfonii.
Cyrkon, którym wyściełane były zniszczone kanały paliwowe, wszedł w reakcję z wodą, uwalniając wodór, który z kolei, tworząc wysokowybuchową mieszankę z tlenem, 2-3 sekundy później, w drugiej, jeszcze bardziej potężnej eksplozji, wywalił 1200-tonową pokrywę ochronną reaktora, zniszczył budynek i zakończył tę błyskawiczną i niekontrolowaną reakcją łańcuchową, wypluwając pozostałości z kanałów paliwowych i kilkaset ton płonącego grafitu, tocząc przy tym do atmosfery kłęby promieniotwórczych pyłów i pary. Te dwie wielkie eksplozje, niszcząc w kilkanaście sekund reaktor numer 4, pozbawiły także życia 2 pracowników i zafiniszowały szeregiem pożarów, które zaczęły uwalniać do środowiska kolejne tony radioaktywnych cząstek. Była godzina 1:24 nad ranem 26 kwietnia 1986 roku. Dla miasta i jego śpiących, niczego jeszcze nieświadomych mieszkańców zaczął się właśnie życiowy dramat. Pożar, jak opisał jeden z mężczyzn, którzy obudzili się ze snu przy wyciu głównej syreny, płonął bezpośrednio na szczycie 4. reaktora jądrowego w Czarnobylu. Wybuchł dokładnie o 1:23:48 sekund nad ranem 26 kwietnia 1986 roku, kiedy eksplodował 4. reaktor elektrowni jądrowej. I jak udowodniono w późniejszym dochodzeniu, ostrzeżeń nie brakowało. Ale były one albo ignorowane, albo celowo ukrywane. Mohamed Magzangi. Ugaszono go dopiero po kilku godzinach, a zasypywanie płonącego rdzenia reaktora trwało aż 10 dni. Aby go ugasić i ograniczyć uwalnianie cząstek radioaktywnych, zrzucono do środka helikopterami około 5000 ton boru, dolomitu, piasku, gliny i ołowiu. Wspomniany wcześniej Serhii Paraszyn, który później został dyrektorem tej elektrowni, mówił, że skoro tarcze wskazywały problemy, bezpiecznym podejściem byłoby przerwanie testu. Gdybyśmy to zrobili, wszystko byłoby w porządku. Nie tak wybraliśmy. Samą katastrofę, jak i okoliczności przed i po niej dosyć barwnie i obrazowo opisał Mohamed Magzangi, pisarz i lekarz, który w 1986 roku pracował w kijowskim szpitalu. Oto fragment. Paliwo jądrowe zostało teraz odsłonięte i emitowało śmiercionośne promieniowanie przez dziurę w dachu. Wybuchł nowy rodzaj wulkanu, a pierwszą osobą, którą zniszczył, był ten, który go wywołał. Całkowicie wyparował. Nie pozostał żaden ślad po tym lekkomyślnym naukowcu. Atomowy dżin uciekł z butelki odpieczętowany przez ludzką nieostrożność w obliczu zaawansowanej technologii. Czysta głupota zdołała ominąć ponad 100 systemów bezpieczeństwa jeden po drugim. Do tego stopnia, że reporter, który relacjonował incydent, zasugerował konieczność ustanowienia nowego systemu, który miał nazywać się Zabezpieczenie przeciw głupocie. W tę ciemną noc tajemnicy i zamieszania nawet ci najbliżej związani z elektrownią nie znali rozmiarów katastrofy. Briuchanow, dyrektor elektrowni, celowo kłamał, aby zbagatelizować związane z tym niebezpieczeństwo, a mieszkańcy Prypeci, rodziny pracowników elektrowni, spali głęboko z szeroko otwartymi oknami wystawionymi na wieczorne podmuchy wiosennego wiatru. Wieczór nuklearnego horroru, starannie ukrywanego przez lokalnych biurokratów, którzy mieli nadzieję ugasić pożar bez alarmowania pobliskiego miasta Kijowa, stolicy okręgu, w którego północnej części nad tzw. Morzem Kijowskim w odległości 85 km znajdował się Czarnobyl. A my w Kijowie również spaliśmy głęboko, chociaż zamknęliśmy okna przed deszczem. Początkowe raporty słane przez kierownictwo elektrowni do Kijowa i Moskwy były mocno uspokajające. Sugerowały eksplozję zbiorników z wodą, nie wspominając o jakimkolwiek uszkodzeniu reaktora. Dyrektor elektrowni Wiktor Briuchanow, jak możemy przeczytać w dokumentacji udostępnionej w 2021 roku przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, w swoim pierwszym raporcie do przełożonych pisał, że na terenie elektrowni w momencie katastrofy przebywało 200 pracowników, a 9 osób zostało w różnym stopniu poparzone oraz, że jedna osoba zmarła o godzinie 6 w jednostce medycznej. Stan 3 osób jest ciężki.
Na badania przywieziono do jednostki medycznej 34 osoby biorące udział w gaszeniu pożaru. Raport zakończył: sytuacja w Prypeci i okolicznych miejscowościach jest normalna, a poziom napromieniowania jest kontrolowany. Przez wiele godzin radioaktywna chmura beztrosko rozpływała się w powietrzu, a mieszkańcy Prypeci rozpoczęli normalny dzień i wysłali dzieci do szkoły. Zanim jeszcze stacje monitorowania w innych państwach, w tym polska placówka Służby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych w Mikołajkach, zaczęły odbierać alarmujące dane ze swoich regionów, w Czarnobylu jeszcze 26 kwietnia swoją misję rozpoczęła Komisja Śledcza do zbadania przyczyn awarii czarnobylskiej. Jednym z jej członków, przydzielonym z ramienia Instytutu Energii Atomowej w charakterze eksperta, był specjalizujący się w kwestiach bezpieczeństwa siłowni jądrowych Walerij Legasow. Już w odległości 9-10 km od elektrowni widać było nad nią szkarłatną poświatę. Podobnie jak nad dużym kombinatem metalurgicznym lub dużą fabryką, która swym blaskiem rozjaśnia nocne niebo. Pamiętam tę drogę do teraz. Muszę powiedzieć, że wtedy nie przyszło mi do głowy, że zmierzamy ku wydarzeniu światowemu. Wydarzeniu, które prawdopodobnie zapadnie w historii ludzkości na zawsze, jak wybuchy słynnych wulkanów, śmierć ludzi w Pompejach lub coś o tej skali. Legasow, w przeciwieństwie do wielu innych, przejął się sytuacją i swoim zadaniem. Działał aktywnie na miejscu, opracowywał raport analizujący przyczyny katastrofy, a na skażonym terenie zamiast dopuszczalnych 2-3 tygodni przebywał około 4 miesięcy. Ostatecznie jego zaangażowanie bardziej mu zaszkodziło niż pomogło. Jego kariera naukowa napotykała od tej pory wiele przeszkód, a wyższe instancje uniemożliwiły mu nawet otrzymanie tytułu bohatera Związku Radzieckiego. Jednak wiosną 1986 roku to on jako jeden z pierwszych zrozumiał skalę tej katastrofalnej awarii i podjął wiele ważnych decyzji, które w tych pierwszych dniach, kiedy wszyscy działali po omacku bądź bagatelizowali sytuację, pomogły ograniczyć skutki katastrofy. Między innymi wymyślił mieszankę materiałów sypkich, którą śmigłowce zrzucały na rozpalony rdzeń reaktora. Ale co równie ważne, naciskał na szybką ewakuację mieszkańców Prypeci. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Kijewskiej области. Po latach jeden z pracowników służb do spraw sytuacji nadzwyczajnych w Prypeci tak wspominał ten dzień. Był wieczór, byłem w domu, czytałem. Wezwano mnie do pracy. Robiłem swoją robotę. Rano wróciłem do domu. W radiu usłyszałem o ewakuacji, że będą autobusy, żeby wziąć rzeczy, jedzenie, dokumenty. Powiedzieli, że na 3 dni. Okazało się, że na 35 lat. Wziąłem dokumenty, 1-2 koszule. Około 50 000 ludzi w długiej karawanie pojazdów opuściło swoje miejsce zamieszkania, zostawiając za sobą praktycznie cały dobytek. Kolejne dziesiątki tysięcy na mocy rządowego rozporządzenia ewakuowano i przesiedlono w kolejnych tygodniach. A Prypeć, radosne, kolorowe i nowoczesne jak na ZSRR miasto, w jednej chwili stało się tak zwaną strefą wykluczenia, a w kolejnych latach, kawałek po kawałku pochłaniane przez naturę i czas, zamieniło się w ruinę i dorobiło określenia miasto duchów. W tym samym czasie wszystkie zaangażowane służby, w tym straż i wojsko,
uwijały się, nie mając do końca świadomości, w czym uczestniczą i jakie mogą być tego dalsze konsekwencje. W pośpiechu i nagle wezwani do bieżącego usuwania skutków wybuchu pracownicy i funkcjonariusze, narażeni na skażone radioaktywną parą i dymem powietrze oraz kontakt z napromieniowanymi materiałami, początkowo nie zostali nawet wyposażeni w żadne środki ochronne. W ogólnym chaosie organizacyjnym i przy braku pełnych danych, wciąż na bieżąco trzeba było monitorować i koordynować działania wielu osób i służb ratowniczych. Każda dobra i szybka decyzja była na wagę złota i pomagała ograniczać kolejne opłakane efekty, które wciąż jeszcze mogły nastąpić. Jedną z takich palących kwestii okazała się wytrzymałość podłoża reaktora, na który, gasząc jego rdzeń, zrzucono tony piasku i boru. Powstała obawa, że jego zawalenie się pod ciężarem spowodowałoby przedostanie się resztek rozpalonego paliwa wprost do znajdującego się pod reaktorem zbiornika wody, doprowadzając do kolejnej potężnej eksplozji i narażając pozostałe 3 reaktory. To samo w sobie potęgowałoby rozmiary katastrofy, ale mogło prowadzić również do przepalenia betonowego fundamentu i przedostania się radioaktywnej zupy do wód gruntowych i zatrucia rzek. Tu do akcji wkroczyło 3 dzielnych strażaków, którzy w znanej chociażby z filmu mocno ryzykownej, niemal samobójczej misji, nie bacząc na konieczność przejścia przez mocno napromieniowaną wodę i swoje bezpieczeństwo, dotarli do wymagających ręcznego odkręcenia zaworów, odkręcili je i umożliwili wypompowanie zbiornika. W tym czasie przedstawiciele innej branży biorącej udział w akcji ratowniczej, górnicy, wykopali 150-metrowy tunel, którym chciano dostarczyć pod reaktor chłodziwo w postaci azotu, które miało nie dopuścić do stopienia betonowego podłoża. Ostatecznie reaktor zaczął się schładzać, a tunel zalano odpornym na wysoką temperaturę betonem. W kolejnych tygodniach, miesiącach i latach wiele osób wciąż miało dużo pracy zarówno przy usuwaniu skutków, jak i zabezpieczaniu terenu i samego uszkodzonego reaktora, który z biegiem czasu obudowano szczelnym betonowym sarkofagiem. Pozostałe reaktory jeden po drugim wyłączano z użytkowania, a ostatni z nich, blok numer 3, ostatecznie wyłączono w 2000 roku. We wspomnianych wcześniej upublicznionych po latach przez SBU dokumentach możemy odnaleźć informację, iż wypadki w elektrowni zdarzały się także wcześniej. W notatce z 1978 roku sporządzonej dla szefa KGB w Kijowie informowano, iż od agentów i zaufanych osób nadal napływają dane świadczące o rażących naruszeniach norm budowlanych, przeciwpożarowych i BHP przy pracach budowlanych i instalacyjnych elektrowni w Czarnobylu, które prowadzą do wypadków. Ale przecież w radzieckiej rzeczywistości oficjalnie nie zdarzały się takie niecne historie, więc zamiast likwidacji faktycznych problemów, konsekwencje częściej wyciągano wobec alarmujących agentów, uznawanych za dywersantów. Dalej możemy wyczytać: na przykład w 1982 roku doszło do znacznego uwolnienia substancji radioaktywnych w reaktorze numer 1, ale raport KGB w tej sprawie kończy się tradycyjnym zwrotem: podjęto środki, aby zapobiec panice i prowokacyjnym plotkom. Rok później kolejne niepokojące informacje dotarły także do towarzyszy w Moskwie. Mogli się oni zapoznać z raportami, które kwalifikowały elektrownię w Czarnobylu jako jedną z najbardziej niebezpiecznych elektrowni jądrowych w ZSRR ze względu na brak środków bezpieczeństwa w reaktorach numer 1 i 2, a jej radioaktywność w razie wypadku szacowano na 60 razy wyższą niż podczas bombardowań atomowych w japońskiej Hiroshimie i Nagasaki. Patrząc na te przykłady i całą współczesną historię Rosji i ZSRR, wydaje się, że idealnym opisem rosyjskiego podejścia do rzeczywistości mogłoby być słynne zdanie wypowiedziane niegdyś przez niemieckiego filozofa Georga Hegla: skoro fakty przeczą teorii, to tym gorzej dla faktów. A fakty były takie, iż w 7-stopniowej międzynarodowej skali zdarzeń jądrowych i radiologicznych INES
wypadek w Czarnobylu został zakwalifikowany do najwyższego, 7. poziomu. Radioaktywna chmura skaziła ponad 125 000 km² na pograniczu Ukrainy, Białorusi i Rosji, zmuszając w kolejnych tygodniach do ewakuacji i przesiedleń niemal 350 000 osób. Po czym udała się w kierunku niczego nieświadomej Europy. Komunistyczne radzieckie władze milczały i nawet w Moskwie wielu notabli nie miało o niczym pojęcia. Dopiero 27 kwietnia szwedzkie stacje mierzące poziom promieniowania zaczęły odnotowywać coraz bardziej alarmujące odczyty. W Polsce wskaźniki zaczęły szaleć 28 kwietnia nad ranem, po 2 dniach od katastrofy. Przy embargu informacyjnym w końcowych latach wciąż trwającej tzw. zimnej wojny wielu podejrzewało najgorsze. Profesor Zbigniew Jaworowski w wywiadzie dla Polityki na pytanie Marcina Rotkiewicza o pierwszą myśl odpowiedział: wojna atomowa. Dopiero w ciągu dnia radio BBC zasugerowało, że przyczyną złowrogiej chmury sunącej nad Europą może być awaria elektrowni w Związku Radzieckim. Polscy specjaliści z zakresu technologii jądrowej mieli świadomość powagi sytuacji i próbowali wpłynąć na podjęcie szeregu działań przez decydentów z Warszawy. Zalecano zamknięcie szkół, ograniczenie do minimum wychodzenia z domu, zakaz wypasu bydła czy badanie radioaktywności roślin, mięsa i przetworów mlecznych. Mimo że zarówno z powodów propagandowych, jak i tego, by nie powodować paniki, części działań zaniechano, to jednak jak rzadko kiedy w PRL, przynajmniej w pierwszych dniach, władze, nie patrząc na początkowe zaprzeczenia towarzyszy z Moskwy, zaczęły działać w interesie własnych obywateli. W kolejnych dniach powołana została Komisja Rządowa do spraw oceny promieniowania jądrowego i działań profilaktycznych, a jednym z efektów jej działania w porozumieniu z CLOR była decyzja o podjęciu profilaktyki jodowej. Ta, dzięki dawce jodu stabilnego, miała na celu zablokowanie dostępu jodu radioaktywnego do tarczycy. Jednorazowe dawki stabilnego jodu w postaci tzw. płynu Lugola, które nasz kraj profilaktycznie przygotował już w latach 70. do celów obrony cywilnej, podano 18,5 milionom Polaków, co na taką skalę nie wystąpiło w żadnym innym kraju i nadało tej operacji miano największej w historii medycyny akcji profilaktycznej wykonanej w ciągu kilku dni. Jednocześnie w komunistycznej rzeczywistości zarówno w Polsce, jak i ZSRR były rzeczy ważne i ważniejsze. Jednymi z tych ważniejszych były odpowiedni wizerunek władz i uspokajający nastroje społeczne przekaz propagandowy. Dlatego też wbrew radom fachowców nie odwoływano zbliżających się w tym czasie pochodów pierwszomajowych, a nawet zachęcano do tłumnego w nich udziału. Dziś wiemy, że zagrożenie, które niosła radioaktywna chmura, było dużo mniejsze niż wtedy sądzono. Mimo iż niemal 600 000 ludzi na całym świecie zostało narażonych na podwyższoną dawkę promieniowania, równoważną 2 zdjęciom rentgenowskim. Jednak musimy pamiętać, iż według różnych raportów w wyniku opisanej katastrofy bezpośrednio zginęło 31 osób, w tym 28 tuż po wypadku w wyniku silnego napromieniowania. U minimum 16 000 osób mających mniej niż 18 lat w momencie katastrofy stwierdzono raka tarczycy. Doszło do 10 000 deformacji płodów czy 5 000 zgonów niemowląt. Dużym problemem, który od lat nieśmiało przebija się do świadomości społecznej, są także kwestie psychologiczne, związane zarówno z wypadkiem, jak i przesiedleniem. Takie jak depresje, alkoholizm, trauma, choroby psychiczne czy radiofobia. Oprócz kwestii zdrowotnych trzeba dodać także ogromne koszty gospodarcze. Przez kilka już dekad wydano setki miliardów dolarów na działania związane z zamknięciem elektrowni, dekontaminacją czy budową sarkofagu nad reaktorem. A kolejne straty generowały setki tysięcy hektarów wyłączonych z produkcji gruntów rolnych i lasów. Na koniec należy wspomnieć jeszcze o skutkach politycznych katastrofy.
które być może choć trochę zrekompensowały tę ogromną ludzką i gospodarczą tragedię. Politycznie czarnobylski dramat miał wielkie znaczenie dla realizacji reformatorskich działań Michaiła Gorbaczowa i pomógł w normalizacji stosunków z USA pod koniec zimnej wojny. Ale przede wszystkim stał się jednym z kluczowych czynników rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku i ostatecznego zakończenia funkcjonowania tzw. bloku wschodniego.